Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj chciałam z Wami podzielić się ciekawą historią. Kilka tygodni temu miałam przyjemność poznać Jeroma. Jerome mieszka we Francji, ale uczy się polskiego w mojej szkole online. Jego nauczycielką jest Joanna. Jerome był w Poznaniu i poszliśmy razem na kawę i 2 godziny rozmawialiśmy tylko po polsku. Rozmawialiśmy między innymi o tym, co jest dla niego trudne w języku polskim. I jedna z takich rzeczy to przyimki. Przyimki to znaczy te słowa jak z, od, na, o, przez i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego przyimki są trudne? Nie tylko po polsku. Są 3 powody. Po pierwsze, przyimków nie można zawsze tłumaczyć dosłownie. For po angielsku to nie zawsze będzie dla po polsku. Czasami to będzie za, tak jak dziękuję za, a czasami to będzie na, jak czekać na. Mam o tym bardzo fajny filmik. Obejrzyjcie go tutaj. Link jest w opisie filmu. I tak jest w każdym języku, nie tylko między polskim a angielskim. Jeśli uczycie się języków, to wiecie, że przyimki są problemem. Po drugie, w języku polskim przyimki łączą się z różnymi przypadkami i musicie pamiętać, że na przykład przyimki do, od, koło, obok i inne łączą się zawsze z dopełniaczem, a przyimek przez zawsze łączy się z biernikiem. Ale trzeci problem jest taki, że czasami przyimki łączą się z 2 przypadkami. Na przykład na łączy się czasami z biernikiem, a czasami z miejscownikiem. Tak samo o łączy się czasami z biernikiem, a czasami z miejscownikiem. Za może łączyć się albo z biernikiem, albo z narzędnikiem. Dzisiaj w tej lekcji powiem Wam, kiedy przyimek o łączy się z biernikiem, a kiedy z miejscownikiem, a w innej lekcji, która będzie dostępna na moim kanale bardzo niedługo, będę mówić o przyimku na, kiedy na łączy się z biernikiem, a kiedy z miejscownikiem. Więc Jerome, to jest lekcja ze specjalną dedykacją dla Ciebie, ale też dla wszystkich, którzy chcą dobrze mówić po polsku. Zaczynamy. To, kiedy używamy biernika, a kiedy miejscownika razem z przyimkiem o, zależy od czasownika. I dzisiaj podam Wam 20 bardzo praktycznych czasowników, które łączą się z przyimkiem o. 10, po których mamy biernik i 10, po których mamy miejscownik. Będą też oczywiście przykłady. Zaczynamy. Najpierw 10 czasowników z przyimkiem o, które łączą się z miejscownikiem. Pierwszy czasownik myśleć
pomyśleć o. Podaję dwie formy czasownika. Pierwsza to będzie forma aspektu niedokonanego, a druga to jest forma aspektu dokonanego. Jeśli nie wiecie, dlaczego tak jest, dlaczego są dwie formy i co to znaczy aspekt niedokonany i aspekt dokonany, to oczywiście mam dla Was lekcję na ten temat. Tutaj jest lekcja 17 minut o wszystkich czasach w języku polskim. Obejrzyjcie to. Link też jest w opisie filmu. Mamy myśleć, pomyśleć o plus miejscownik. O kim, o czym. Na przykład myślałam o tym przez cały wieczór. Numer 2. Mówić, powiedzieć o. Na przykład o czym on mówi. Rozmawiać, porozmawiać o. Właśnie rozmawialiśmy o Tobie. 4. czasownik. Marzyć, zamarzyć o. Kiedy byłyśmy małe, marzyłyśmy o domku dla lalek. 5. Zapominać, zapomnieć o. Na śmierć zapomniałem o tym spotkaniu. Na śmierć zapomniałem, na śmierć zapomniałam, to znaczy totalnie zapomniałam. To się czasami zdarza. Opowiadać, opowiedzieć o. Babcia opowiadała nam o dawnych czasach. Następny czasownik ma tylko aspekt niedokonany. Wiedzieć, wiedzieć o. Na przykład nic o tym nie wiedzieliśmy. Numer 8. Informować, poinformować o. Czy może mnie Pani poinformować telefonicznie o terminie wizyty? Pisać, napisać o. Napisała mi o tym na WhatsAppie. Tak, po polsku mówimy na WhatsAppie. Zmieniamy oczywiście, dla nas oczywiście, też nazwy różnych aplikacji na WhatsAppie, na Facebooku itd. I ostatni, 10. czasownik. Słyszeć, usłyszeć o. Pierwszy raz o tym słyszę. Te frazy, czasowniki plus o łączą się z miejscownikiem. To znaczy mówimy o tym. Albo w pytaniach o czym, o kim myślisz, o czym marzysz, o czym zapomniałeś. Zapomniałem, o tym mówiłem, o tym słyszałem, o tym i tak dalej. Na początku lekcji mówiłam o tym, że Jérôme uczy się polskiego w mojej szkole. Tak, prowadzę szkołę języka polskiego online i moja szkoła działa już od 2013 roku, więc mamy duże doświadczenie, mamy fantastyczne nauczycielki i super recenzje, bo wiemy, jak uczyć polskiego. A jeśli Ty też chcesz uczyć się polskiego online, to skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Umówimy się na bezpłatną konsultację online, porozmawiamy po polsku, może trochę po angielsku i potem będziesz mieć opcję, żeby dołączyć na jedną bezpłatną lekcję do grupy. Zobaczysz, jak to działa i będziesz uczyć się polskiego z fantastycznymi nauczycielkami i poznasz bardzo ciekawych ludzi z całego świata.
Link do kontaktu jest w opisie. A teraz idziemy do biernika. Tak, tak. O łączy się też z biernikiem. To zależy od tego, jaki jest czasownik. Podam Wam 10 czasowników, gdzie mamy o plus biernik. Pierwszy czasownik to prosić, poprosić o. Czy mogę prosić o ciszę? Następny czasownik ma dwie formy aspektu dokonanego. Mamy pytać, zapytać albo spytać o. Zapytać albo spytać to są formy aspektu dokonanego. Ale jaka jest różnica? Nie ma dużej różnicy, ale moim zdaniem forma zapytać jest bardziej oficjalna i jest częstsza. Przykład z tym czasownikiem. Zapytaliśmy o drogę jakąś panią. Trzeci czasownik dbać, zadbać o. Na przykład masz piękne włosy. Jak o nie dbasz? Tak, o nie dbasz. O nie to znaczy about them. Kiedy mówimy nie o mężczyznach, czyli na przykład o włosach, o dzieciach, o zwierzętach, o kobietach. Więc dbam o nie to jest I take care of them. Następny czasownik ma bardzo podobne znaczenie. Troszczyć się, zatroszczyć się o. Ale tutaj, kiedy mówimy, że ktoś troszczy się o kogoś albo o coś, to naprawdę dba o kogoś z takimi głębokimi uczuciami, emocjami, tak jak mama o dziecko. Na przykład Daria bardzo troszczy się o swoje dzieci. Następny czasownik to chodzić o. Tutaj mamy raczej tylko aspekt niedokonany. Chodzić o to jest trochę metafora, bo tutaj nie mówimy o chodzeniu, tylko kiedy pytamy, o co chodzi, o co ci chodzi, to znaczy, co ty do mnie mówisz? Wytłumacz mi, co jest, co to znaczy. Na przykład oglądam film i ten film nie ma sensu i mówię, o co chodzi w tym filmie? Nie rozumiem. Uwaga, właśnie o co chodzi. Nie czym, tylko o co chodzi. Szósty czasownik martwić się o. Na przykład bardzo martwimy się o naszego syna. Tutaj mamy tylko aspekt niedokonany i tak samo jest w następnym czasowniku bać się o. Boimy się o niego. Ma wyłączony telefon od 2 dni. Ósmy czasownik starać się, postarać się o. Starać się ma kilka znaczeń. Starać się to może być jak próbować coś zrobić. Na przykład bardzo staram się mówić po polsku. To znaczy zawsze próbuję w każdej sytuacji, ale starać się o coś to znaczy próbować coś mieć. Na przykład staram się o pracę w tej firmie. 9. czasownik kłócić się, pokłócić się o. Jak zawsze pokłócili się o pieniądze. I 10. czasownik walczyć o, zawalczyć o. Na przykład politycy tylko walczą o władzę. Nie interesują ich ludzie. Te czasowniki
łączą się z biernikiem. To znaczy mówimy na przykład o to. Oni kłócą się o to. Ona dba o to. Pytamy o to. I kiedy mamy pytania, będzie o kogo, o co. O co pytasz? O kogo on dba? O kogo się martwicie? O co chodzi? Teraz wiecie, kiedy używamy o z miejscownikiem, a kiedy z biernikiem. Tutaj widzicie czasowniki, które łączą się z miejscownikiem, a teraz są tutaj czasowniki, które łączą się z biernikiem. Jeśli interesuje Was temat przyimków, to znaczy na przykład na, za, wy, do, dla i tak dalej, to mam już kilka lekcji na ten temat. Niektóre lekcje są dostępne na moim kanale na YouTubie, ale są też lekcje, które są dostępne tylko na mojej stronie internetowej. To jest bezpłatne. Nie musicie nic płacić, tylko się zalogować. Tam są różne lekcje wideo, których nie ma na YouTubie i są to lekcje z ćwiczeniami, więc możecie ćwiczyć to, czego się nauczyliście. A wkrótce będzie dostępna lekcja o tym, kiedy używamy biernika, a kiedy miejscownika po przyimku na. Czekam na Wasze przykłady w komentarzach. Piszcie. Dziękuję Wam za lekcję i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!